Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj lekcja medyczna. Nauczycie się, jakie są typowe objawy, to znaczy symptomy, jakie są typowe objawy ze strony układu pokarmowego. Układu pokarmowego? Co to znaczy? Układ pokarmowy to jest system w naszym organizmie, który pomaga nam trawić jedzenie. Układ to znaczy system, a pokarm to jest bardziej oficjalny synonim słowa jedzenie, czyli układ pokarmowy to jest system gastryczny. Też mówimy po polsku czasami układ trawienny. Trawienny, bo to, co robi jedzenie w naszym brzuchu, to jedzenie się trawi. Dzisiaj nauczycie się ponad 25 bardzo przydatnych słów i fraz, których możecie używać u lekarza. Pamiętajcie też, że możecie uczyć się polskiego online, nie tylko tutaj na YouTubie, ale też w mojej szkole języka polskiego. Tak, mamy lekcje online, więc możecie uczyć się polskiego z każdego miejsca na ziemi, gdzie jest internet. Link jest w opisie filmu. Zapraszam. No dobrze, zaczynamy i tutaj ta część organizmu to jest brzuch. I pierwsza, taka najbardziej podstawowa fraza to jest boli mnie brzuch. Boli mnie brzuch. Albo bardzo boli mnie brzuch. A jak mówić o lokalizacji bólu? Na przykład boli mnie brzuch tutaj na dole po prawej stronie. Na dole po prawej stronie. Albo na górze po lewej stronie. Na górze po lewej stronie. Czasami to jest specyficzny ból. Na przykład możemy mówić piecze mnie w brzuchu, albo czuję pieczenie w brzuchu, w żołądku na przykład. Pieczenie to jest taki ostry ból, tak jakby coś tam było gorącego i się paliło. Pieczenie to jest burning po angielsku. Ale czasami ten ból jest taki ostry, ale na przykład tak w jednym miejscu. To może być taki ostry ból, który trwa chwilę, albo trwa długo. I wtedy na przykład mówicie kłuje mnie, coś mnie kłuje. Co to znaczy kłuć? Kiedy mamy igłę, to możemy się ukłuć. Więc ten ból jest taki ostry. Kłuje mnie coś w żołądku. Proszę pamiętajcie, że żołądek to jest narząd, organ, tak? Stomach, a brzuch to jest wszystko, można powiedzieć belly, abdomen, coś takiego. Więc kłuje mnie w żołądku. Czasami
ktoś odczuwa ból, następna fraza, odczuwać ból. Czasami ktoś odczuwa ból tylko po jedzeniu. Możemy powiedzieć po jedzeniu, a bardziej formalnie po posiłku. Po posiłku. Posiłek to jest na przykład śniadanie, obiad, kolacja, a w języku medycznym zwykle mówi się pacjent odczuwa ból po posiłku, czyli pacjenta boli coś po jedzeniu. Tak w normalnym języku polskim. Więc po jedzeniu to jest po posiłku, a wcześniej to będzie przed jedzeniem, oficjalnie przed posiłkiem. I jeszcze w trakcie jedzenia, czyli kiedy jemy, bardziej oficjalnie w trakcie posiłku. I tutaj te frazy mogą być też używane, kiedy lekarz przepisuje Wam leki i mówi: proszę brać tabletkę przed posiłkiem, po posiłku albo w trakcie posiłku. Jest jeszcze jedna taka bardzo ważna i bardzo ciekawa fraza, bo to jest na czczo. Na czczo. Tak, tam mamy 2 razy czy. Pamiętajcie też, akcent jest na a. Na czczo. Nie na czczo. Na czczo. Ja wiem, to może być trochę trudne. I generalnie pamiętajcie, że kiedy chcecie dobrze mówić po polsku i dobrze wymawiać polskie dźwięki, jak cz na przykład, to najlepiej uczyć się z nauczycielem, bo niestety możecie nawet nie wiedzieć, nie słyszeć, że wymawiacie coś źle. Dlatego naprawdę zachęcam Was do nauki z nauczycielem. Oczywiście możecie uczyć się polskiego w mojej szkole. Moje nauczycielki to są świetne profesjonalistki, są bardzo cierpliwe, czyli patient, i poprowadzą Was przez język polski krok po kroku. Skontaktuj się ze mną, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. Ja sprawdzę, jaki jest Twój poziom i zaczniesz uczyć się polskiego w mojej szkole. Ale wracamy do lekcji. Była fraza na czczo. Na czczo. A co to znaczy, kiedy ktoś mówi niedobrze mi? Niedobrze mi. To nie znaczy, że on generalnie źle się czuje, czy jest zmęczony. Nie. Niedobrze mi to znaczy: zjadłam coś nieświeżego i teraz trochę chce mi się wymiotować. Niedobrze mi. Niedobrze mi. Mamy 3 synonimy frazy niedobrze mi. Możemy mówić jeszcze mdli mnie. Mdli mnie. Tak, to nawet dla mnie to tak brzmi, że mdli mnie. Przepraszam. Inna fraza to mam mdłości. Mam mdłości. Często tej frazy używamy, kiedy mówimy o kobietach w ciąży. Mówimy, kobiety w ciąży często mają poranne mdłości. Jest jeszcze jedna ciekawa fraza. To jest synonim do niedobrze mi, mdli mnie i mam mdłości. To jest
mam nudności. Tak, mam nudności. To nie znaczy, że jest mi nudno i coś jest nudne. To też znaczy, że jest mi niedobrze na żołądku i trochę chce mi się wymiotować. Tak, ale kiedy byłam dzieckiem, byłam przekonana, że mam nudności, to znaczy nudzę się. No cóż, nie. No tak to jest. Więc mamy tutaj 4 frazy. No i mówiłam, chce mi się wymiotować, tak? Czyli kiedy zjemy coś nieświeżego i to jedzenie nie czuje się dobrze w naszym żołądku i chce wrócić na świat górą, to wtedy używamy czasownika wymiotować albo zwymiotować, to jest aspekt dokonany. Przykłady. Wczoraj wymiotowałam albo często wymiotuję po tłustym jedzeniu. Dam Wam tutaj taki potoczny synonim, ale pamiętajcie, że to jest potoczne, trochę wulgarne, więc proszę nie używać tego u lekarza. I to jest czasownik żygać. Żygać. I dokonany to będzie raczej, co ciekawe, wyżygać się. Więc dodajemy się. I synonimem do tych fraz, do na przykład niedobrze mi, będzie żygać mi się chce. Ale pamiętajcie, to jest bardzo potoczne. No dobrze, więc czasami jedzenie źle się czuje w naszym brzuchu i chce wyjść tędy, albo czasami chce szybko wyjść dołem i musimy biec do toalety. To wtedy mówimy mam biegunkę. Mam biegunkę. Tak, tutaj jest relacja ze słowem biegać, więc mam biegunkę. Jeśli to często się powtarza, możemy powiedzieć lekarzowi często mam biegunki w liczbie mnogiej. Inne słowo, normalne, niewulgarne, ale też nie bardzo medyczne, to jest rozwolnienie. Rozwolnienie. Mam rozwolnienie. Ale jest też słowo wulgarne. Potoczne i naprawdę wulgarne, ale musicie rozumieć. Ale też proszę nie mówić tak, na pewno nie u lekarza. To jest mam sraczkę. Mam sraczkę. Więc oficjalne medyczne słowo biegunka, niemedyczne słowo takie bardziej trochę potoczne, to jest rozwolnienie i wulgarne, uwaga, to sraczka. A przeciwieństwo, opozycja do biegunki, kiedy po prostu nie możemy zrobić kupy, to jest zaparcie. Zaparcie. Więc ktoś mówi mam zaparcie. Mam zaparcie. Synonim, taki mniej medyczny, to zatwardzenie. Mam zatwardzenie. I mówiłam frazę nie możemy zrobić kupy. Czy kupa to jest wulgarne słowo, czy nie? Nie, nie jest oficjalne, ale nie jest wulgarne, bo tak mówimy też do dzieci. Więc kupa jest ok u lekarza. Formalne, medyczne słowa to jest stolec albo kał. Więc to będzie na przykład badanie stolca albo badanie kału, jeśli lekarz zaleci Wam takie badanie. No dobrze, lubicie jeść fasolę? Ja czasami lubię,
Ale wiecie, jaki jest problem z fasolą. Potem mamy gazy. Tak, po fasoli często mamy gazy. Albo potocznie i trochę wulgarnie możemy powiedzieć pierdzimy. Pierdzimy to jest czasownik pierdzieć. Ja pierdzę, ty pierdzisz. Tak, wszyscy pierdzą. No, taka jest prawda. Ale oficjalnie mówimy mam gazy. I kiedy zjemy dużo fasoli i nasz brzuch jest taki duży, w środku mamy gazy, to mówimy mam wzdęcie. Mam wzdęcie. Albo jeśli to się powtarza, używamy liczby mnogiej i mówimy często mam wzdęcia. Wzdęcia. Uwaga, nie zdjęcie. Zdjęcie to jest fotografia, a tu jest wzdęcie. Wzdęcie. Tutaj czytamy jak eń. Eni. Wzdęcie. Wzdęcie. A czasami powietrze z brzucha nie wychodzi dołem, wychodzi ustami. Na przykład, kiedy wypijemy coś gazowanego, to czasami odbija nam się. I możemy powiedzieć lekarzowi, odbija mi się. Często mi się odbija. Po posiłku na przykład. A nieformalnie mówimy bekam. Bekam. Czasownik bekać. Ja bekam, ty bekasz. Nie jest to wulgarne, no ale oczywiście jest to potoczne słowo. Ale samo bekanie nie jest kulturalne, nie jest eleganckie w Polsce, ale słyszałam, że w niektórych kulturach po jedzeniu musisz beknąć, żeby pokazać, że jedzenie było dobre, że ci smakowało. Jeśli ogląda te lekcje ktoś z takiej kultury, z takiego kraju, proszę napisać, gdzie tak jest. To jest bardzo ciekawe. Mamy jeszcze dwa objawy gastryczne. Pierwszy to refluks. Refluks. To jest tak samo w niektórych innych językach, więc jeśli jedzenie z żołądka idzie do góry, do przełyku, przełyk jest tutaj, między gardłem a żołądkiem, to jest przełyk, więc jeśli jedzenie idzie nam do przełyku i nawet do gardła, to mówimy mam refluks. Mam refluks. Objawem refluksu może być też zgaga. Zgaga. Zgaga to jest taki ból, pieczenie gdzieś tutaj. I mówimy mam zgagę. Mam zgagę. Brawo! Teraz znacie bardzo dużo słów i fraz dotyczących medycyny po polsku, a konkretnie układu pokarmowego. Pamiętajcie, żeby robić notatki, więc możecie obejrzeć filmik jeszcze raz i zapisać te wszystkie słowa i frazy. A jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeśli ten filmik Wam się podobał i był dla Was praktyczny, to proszę Was o wsparcie mojego kanału przez kupienie jednego z moich kursów wideo. W ten sposób po prostu nie tylko pomożecie mi w rozwijaniu kanału, ale też lepiej będziecie mówić po polsku. Dzisiaj polecam Wam kurs Small Talk. Jest tam bardzo dużo dialogów, są też oczywiście ćwiczenia i informacje pisemne, trochę też informacji o gramatyce.
Wszystkie moje kursy są na mojej stronie polishwithdorota.pl, a linki są w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!